Co, Paul się nawrócił na Nawrockiego? Wieków, ojcze Jarosławie. Jak zwykle problemy techniczne, ale zdarza się najlepsze. No mnie jeszcze policja nie doprowadziła. W Republice się nie zabarykadowałem się. No mnie jeszcze policja nie doprowadziła. W Republice się nie Boże, tu jakaś nowa miłość powstała między Paulem a Jarkiem. Czegoś tutaj nie wiemy, panowie? No mnie jeszcze... O, Danuta, witamy Danutę. Boże, tu jakaś nowa miłość powstała między Paulem a Jarkiem. Czegoś tutaj nie wiemy, panowie? Danuta z nowym hasłem wyskoczyła. Nowa Polska, fajnie by było, powiem ci, że fajnie by było, jakby było aresztowanie Ziobry, ale wątpię szczerze, żeby to nastąpiło. Czegoś tutaj nie wiemy, panowie? Danuta z nowym hasłem wyskoczyła. Nowa Polska, fajnie dobre, było, Jarek, dobre. Fajnie by było, jakby było aresztowanie Ziobry, ale wątpię szczerze, żeby to nastąpiło. Czegoś tutaj nie wiemy, panowie? Kurde, Paul, dobre pytanie, kto to jest? Danuta, wyjaśnij tego super kandydata na prezydenta, kim jest ten Bartosiewicz. Było aresztowanie Ziobry, ale wątpię szczerze, żeby to nastąpiło. Kurde, Paul, dobre pytanie, kto to jest? Danuta, wyjaśnij tego super kandydata na prezydenta, kim jest ten Bartosiewicz. Kurczę, czekaj Roman, zaraz zobaczę, bo powiem ci, że nie wiem czemu. Zaraz spróbuję to ogarnąć. Kto to jest? Danuta, wyjaśnij tego super kandydata na prezydenta, kim jest ten Bartosiewicz. Kurczę, czekaj Roman, zaraz zobaczę, bo powiem ci, że nie wiem czemu. Zaraz spróbuję. Teraz lepiej? Teraz się nie powtarza? Znaczy właśnie wyłączyłem i głośniki i miałem gdzieś chyba jeszcze jakiś dodatkowy mikrofon włączony, ale chyba teraz powinno być dobrze. Dobra, miałem podwójny, miałem w kamerce mikrofon włączony i dlatego tak się przebijało. Dobra, tak jak jest dobrze, to jest dobrze. No, Maksiu, podejrzewam, że Danuta nam nie powie, kim jest ten jej kandydat na prezydenta Polaków, ale może pod koniec live'a może się odezwie jeszcze. Danuta to należy do tych osób, które coś rzucą, hasło i uciekają. Tomasz, a kto tam w PiS-ie nie był agentem SB? To będzie krócej.
No Danuta nas, Jarku, bardzo polubiła, jest co tydzień, także może się mało odzywa, ale jest co tydzień, także no, musi nas bardzo lubić. Paulu, tam w tej Ruspublice czy w PiSie to przecież tam samo Towarzystwo Przyjaciół Polsko-Radzieckiej. Jarosław, mówisz o Danusi? Byś musiał się przepisać do konkurencyjnej frakcji, to może cię pokocha. Cześć, witam Krzysztof, witam serdecznie. Ale to Danuta też tak, zobaczcie, skacze z kwiatka na kwiatek. Tutaj Nawrocki, tutaj PiS, teraz już jakiś profesor, co tydzień kocha kogoś innego. Paul, tam jest po tamtej stronie tych, co wszystkie rozumy pozjadali, to jest ich na pęczki, możesz wybierać. Wszyscy ekonomiści, znawcy od wszystkiego, także no chyba, że ten jest najlepszy z nich, dlatego chce być prezydentem. A Nowa Polska, ja to mówię z przekąsem. Ja wiem, że to nie jest żadna prawica i nieraz zaznaczałem, że to w cudzysłowie prawica, pseudoprawica bardziej. Wanda, Kononowicz też jest bardzo znany na YouTubie i też kandydował na prezydenta. Oj, Jarosław, ty tak nie bądź pewny, że Danusię nawrócisz, bo jeszcze może być tak, że ona ciebie nawróci. A słyszeliście to, że Ziobro złożył doniesienie na Tuska, że TVP stało pod jego domem w domu? On musi naprawdę mieć nieźle zbroję osraną, jak on już w taką desperację wpada. Krzysztof, nie słyszałem o tym, ale ja ci powiem szczerze, niech się biorą, niech nawet samego szatana dadzą na, wiesz, na wysokie stanowisko, byle się dobrali do dupy w końcu tym wszystkim złodziejom, cwaniaczkom, bo to się już naprawdę długo ciągnie, a już nieraz mówiłem, że jak PiS dojdzie do władzy, oni się tak nie będą cackać
z obecną władzą, jak ci z pisowcami. Wanda, ja nie mówię, że on ma coś wspólnego z Kononowiczem, tylko mówię, że wiele osób jest bardzo znanych na YouTubie. A to, że ktoś jest bardziej lub mniej wykształcony, to wiesz, to jeszcze nie o wszystkim świadczy, bo można być wykształconym, ale po prostu pieprzyć głupoty. No, Maksiu, no ja nie wątpię, ty to byś tam w ciągu miesiąca porządek zrobił. No Jarosław, jak nie lepiej, może jeszcze Białoruś to być raj na ziemi w porównaniu z tym, co pisowcy odwalą. No przecież to chyba ogólnie znane jest, że Kaczyński jest cholernie mściwy i zresztą jak ma takich przydupasów jak Ziobro czy ten Czarnek, przecież jak oni by się dorwali do władzy Ziobro, to by tutaj, nie wiem, obóz w Oświęcimiu otworzył na nowo. Przecież jak oni by wpadli w szał zemsty, to by tutaj nie Białoruś, a Korea się zrobiła. A ja, Wanda, sprawdzę, kto to jest, bo gościa nie kojarzę całkowicie. Nie no, ale Paul, sam powiedz, no kuźwa, no nikt nie chce, żeby PiS wrócił do władzy, tylko mówię, że jeśli oni by wrócili, to tutaj by naprawdę oni tym wszystkim, którzy im zaszli za skórę, teraz oni by piekło na ziemi zrobili. Jarek, ja stawiam, że Ziobro, jeśli już będzie emigrował na Węgry lub na Białoruś, to jak będzie wyrok sądu, żeby go na miesiąc do puszki wsadzić, to jestem pewien, że już tam ma łóżeczko pościelone. Jak dla mnie to PiS oni powinni zdelegalizować, bo to nie jest partia polityczna, tylko zorganizowana grupa przestępcza. Witam Ela, witam serdecznie. Powiem wam, że ja podejrzewam, że to tak się będzie jeszcze ciągło do tych wyborów prezydenckich. Bo jak pisowcy przegrają te wybory prezydenckie, a wierzę, że przegrają, to będzie taki przysłowiowy ich gwóźdź do trumny, bo wtedy już tutaj koalicję nic nie będzie blokowało. No nie wiem, Ziobro jest takim
w sumie miękiszonem trochę. On taki jest mocny w gębie, ale nie wiem, czy on by chciał iść do Paki nawet na 30 dni. Chyba że no Jarek mu tam nieźle zapłaci, żeby pisowcy mieli paliwo do swojej kampanii, nie? Że to takiego kryształowego człowieka silni ludzie do więzienia wsadzili, nielegalna prokuratura i sąd i tak dalej. Tomasz, suchary są tylko w filmikach. Tutaj sucharów nie ma. No, teraz się też szykuje bat na Morawieckiego. No, teraz podobno tą, nie wiem, czy to księgowa, czy która tam była, nie pamiętam, co z mężem za tą łapówkę ich aresztowali. Już mają nowych męczenników, że kobietę aresztowali. Tam się wokół Morawieckiego i jego ludzi pętla zaciska. Ten z Red is Bed, tak? Chyba dobrze mówię. Podobno śpiewa niczym diwa operowa na prokuraturze. Ten też, ten co w Anglii w areszcie siedzi, też tam podobno, tam jest kilku, co nawet nieźle śpiewają, także się robi coraz ciekawiej. Też Tomasz, mi się wydaje, że Pinokio się rozpruje. Zresztą tam się wielu już pruje, żeby tylko do Paki nie iść. Także no, dla nich Paka to takie no, coś nie do przyjęcia. Albo uciekają, albo po prostu sypią. Dobrze, Maksiu, powiedziane. Nowa Polska też właśnie się zastanawiam, kiedy to będzie zamknięte w ogóle, bo też tam wyszły niezłe jaja z tą Republiką. Tam pisowcy nieźle ją dokarmiali, jak zdychała jeszcze, nie miała kasy. Też z budżetu powinni. I tam słyszałem, że tam koło, nie wiem, ileś tam 10 czy 150 milionów Republika ma zwrócić do budżetu, także oj, będą cienko piszczeć. Kosiniaka Kamysza, no tak. No Maksiu, podejrzewam, że nawet budynek by nie został. No tak właśnie, znaczy nie wiedziałem właśnie, bo tak mi się obiło uszy, że tam dość sporo mają oddać, a podobno Tadzio Rydzyk ma, to Tadzio Rydzyk chyba 35 baniek ma zwrócić. No wiem, że tam no dość sporo kasy i Rus Publika i Tadzio Rydzyk mają do budżetu zwrócić.
Ela, no z tego co ja się dowiedziałem, to na początku Republika miała 280 iluś tam tych reklamodawców, teraz zostało im 60 parę, także no nie za wesoło, dlatego, dlatego ten Sakiewicz, tak, Sakiewicz Owsiaka do sądu chce podawać. No jakoś tak, Jarosław, jakoś 200 czy ponad 200 firm się wycofało właśnie. Nowa Polska, ja słyszałem o 35 milionach, ale być może i 200, no bo w tych kwotach to już się człowiek zaczyna gubić. Oni se szykować pozwy mogą, Krzysztof, i wiesz, no co im to da, że oni pozwy. Jeśli wygrają, powiedzą, że to są uczciwe sądy, jeśli przegrają, powiedzą, że to no, przestępcy, a nie sędziowie. A powiedzcie mi, moi drodzy, bo to, co widzieliście na ostatnim materiale u mnie, co myślicie o tym sprincie Rachonia za tym policyjnym samochodem z ministrem Zero? No powiem wam, że ja się dawno już tak nie uśmiałem, jak Rachonia widziałem biegnącego z telefonem. No tak mnie to rozbawiło, nie wiem czemu, ale tak mnie to rozbawiło i tak się zastanawiałem, czy teraz, nie wiem, jak jakiegoś będą następnego wieść, to czy mają dyżury, czy będzie Sakiewicz też biegł, czy Cholecka będzie biegła za samochodem, może mają przydzielonych już pisowców, za którymi będą biegli. Nie, ale powiem wam, że to, co z Rachoniem widziałem, to było i śmieszne, i żałosne. To mi się skojarzyło to z takim filmikiem z Korei, jak ten Kim Jong-un, czy jak on tam ma, tą łodzią odpływa, oni tam zanim do morza wchodzili i płakali. Niedługo tak samo będzie u pisowców normalnie. Przecież oni już taką groteskę odwalają, że to się w głowie nie mieści. A powiedzcie mi, też macie takie wrażenie, czy tylko ja odniosłem takie wrażenie, że to była taka z góry zaplanowane wszystko w tej telewizji Republika, no wszystko było pod publiczkę po prostu zaplanowane, z tym, no z Ziobrą. Bo dla mnie to była taka ustawka, że aż w oczy raziło. To znaczy, Ela, on też złożył zawiadomienie na Tuska za to, że wozy transmisyjne
pod domem Ziobry stały w nocy. To też zawiadomienie o Tuska. On już naprawdę wpadł w taką paranoję, w taką histerię, że on już o wszystko Tuska oskarża. Ja bym się wcale nie zdziwił, jak nie wiem, zesrałby się w gacie i by złożył doniesienie na policję, że Tusk mu nasrał w gacie. No w tej ustawce, Jarek, w tej ustawce, jak dla mnie osobiście, to Republika razem z PiS-em, no oni to zaplanowali, podejrzewam, na długo, długo wcześniej. Dokładnie, Maksiu, ja też uważam, że no, nie można mówić, że Republika to jest telewizja, to jest kloaka propagandowa, a nie żadna telewizja. Ona nawet koło telewizji nie stała. No i Tomasz prawidłowe posunięcie tam zrobili, no bo to dobrze świadczy o operatorze tej kablówki. Ja podejrzewam, Roman, że oni tam nie tylko ochroniarz, Ziobro też ma ten swój pistolecik, tam większość nosi jakieś pistoleciki, tylko czekać jak zaczną strzelać. No, Paul, to było dobre. Komisja wystraszyła się Ziobry i uciekli, zdezerterowali. No nic głupszego nie mógł wymyśleć. Ja powiem wam, że dobrze zrobili, że nie czekali na jaśnie pana, tylko miał godzinę przybycia, miał się stawić i koniec, kropka. No, nie będą na niego czekać, kiedy on zrobi swoją szopkę i potem się może łaskawie pojawi, może nie i będzie szopkę robił na tej komisji. Bo każdy inny człowiek, jeśli by, nie wiem, zostaje wezwany, jeśli się nie stawia, dostaje jakieś grzywny albo coś, no. Ziobro po prostu, nie wiem, robi z tego show pod siebie, ignoruje to wszystko, także powiem wam, że dla mnie tak, ta cała komisja się wydaje, że oni specjalnie to, bo mogli w sumie zrobić, tak naprawdę fakt, mogli zrobić przerwę, mogli poczekać, aż policja go przyprowadzi na te przesłuchanie i tak dalej. Mogli to zrobić, nic tam nie stało na przeszkodzie, ale według mnie bardzo dobrze zrobili, że tego nie zrobili i że po prostu czekali te pół godziny czy godzinę, nie ma Ziobry i nieważne, czy jedzie, czy nie. Spóźnił się, nie ma, zamykamy komisję, koniec. I Ziobrę ukarać. I powinni się przestać właśnie pieścić i pozwalać się Ziobrze wozić za nos, bo już chyba 5. raz unika tego. Także oni i tak za długo mu pobłażali. No, słyszałem to, Wanda, że atak bodnarowców został odparty. Przepraszam. Atak bodnarowców został odparty, szturm został odparty. No kuźwa. Oni naprawdę mają tych swoich widzów za kompletnych idiotów. Nawet to, co transmitowała ta Republika, to przecież tam żadnego szturmu nie było widać. A oni to takie dramatyczne paski, szkoda, że jeszcze, nie wiem, jakichś sztucznych dymów tam nie zrobili, nie wiem, sztucznych wybuchów. Jarosław, no ja też to o tym właśnie myślałem, mówiłem, że
zobaczcie, to opuścił tą kratę antywłamaniową. Teraz sobie wyobraź, niech jakiś szary człowiek, szary Kowalski, trzyma u siebie gościa, którego szuka policja, z nakazem doprowadzenia. Zamyka drzwi, zabarykadowuje się i mówi policji, że nie wpuści, nakaz i tak dalej. No przecież by tam kurde z drzwiami weszli i tego poszukiwanego i ciebie by zawinęli na dołek. Zresztą pisowcy sztucznej różowej, no ja się dziwię, no bo Antoś Brzoza-Macierewicz mógł tam coś na temat mgły powiedzieć, nie? I powiem wam drugą rzecz, że ja się dziwię, że no Ziobry nie przeszukali. Przecież on się chwalił, że ma taki arsenał broni. Powszechnie wiadomo, że nosi za paskiem swój pistolecik i że go policja tak wzięła do radiowozu bez przeszukania, bez niczego. No trochę tak powiem, no jedno jest fakt, no policjanci zadziałali, można powiedzieć, profesjonalnie, spokojnie, nie dali się sprowokować. No ale z drugiej strony Ziobrę też powinni przeszukać i tego, no. A może nie chcieli po prostu eskalować tego wszystkiego. Wanda, co do Czuchnowskiego, to powiem, że czapki z głów, naprawdę tej łysej mędzie Mateckiemu się to należało jak psu Buda. I tą łajzę powinien każdy porządny człowiek tak traktować. I tutaj dla Czuchnowskiego naprawdę wielkie pokłony za to, że wygarnął mu prosto w jego ten ubecki pysk to, co o nim myśli. W ogóle ja nie wiem jak takie indywiduum jak Matecki może być posłem i jacy ludzie na takiego człowieka w ogóle głosują. Jarosław, jak to gdzie? Jeszcze w kieszeni pisowców. No to jest Paul Matecki, to jest wyjątkowa kanalia, to jest takie bydle, no bydle to nawet, wiesz, no tutaj bydlęcia są o wiele bardziej w porządku niż ta menda, bo specjalnie prowokuje potem posła i do strażników, że posła zaatakował. No nie wiem, no nie mógł tego zrobić, ale normalnie na miejscu Czuchnowskiego to jemu się należało po prostu takiego solidnego liścia w ten tłusty, łysy łeb wywalić, żeby mu się orężadą z komunii odbiło. Tylko no fakt nie można, bo posła nie można ruszać. Tylko jak coś takiego może być posłem w ogóle? Maksiu, właśnie najważniejsze to, że jest nadal sprawny i nie zawahasz się użyć. No, Braun to jest kolejny i zobaczcie, że od czasów Witaj Jerzy, witam serdecznie. Ale zobaczcie, że od czasu, kiedy pisowcy zaczęli rządzić, to takie właśnie bydlaki jak Matecki, takie świry jak Braun, oni się czują teraz jak w raju. Oni myślą, że są
Oni myślą, że są jacyś wyjątkowi, wspaniali. Po prostu, nie wiem, nastały takie czasy, że bylek bór, bylek prostak, on teraz jest z tego dumny, że taki jest. Riko, zdrastwuj. Ja wam powiem, bo dużo ludzi mówi, o, Konfederacja to jest świeży powiew w polityce. No, mnie normalnie przeraża, aż przeraża mnie ta naiwność tych ludzi w Konfederację. Przecież oni tych swoich wyborców tak robią w konia jak mało kto. Znaczy, Krzysztof, no w Osiu jest cicho, nie wiem czemu, ale znaczy coś tam gdzieś tam się coś przewija, ale to jakieś takie fragmenty. No dobrze, Ela, to ujęłaś, przepraszam. Dobrze to ujęłaś. Jak patrzę nieraz właśnie między innymi na polski Sejm, to też się zastanawiam, czy to nie jest zakład pracy chronionej dla ludzi upośledzonych w stopniu znacznym. Paul, to, że to jest taki zlepek oszołomów, to jedno, ale chodzi o to, że oni tych swoich wyborców tak samo robią w konia, tak samo okłamują, mówią im, co chcą usłyszeć. Oni tak naprawdę też ten kraj to mają głęboko w dupie, tylko te populistyczne hasełka i tam jakieś teksty, które no, będą wiedzieli, że za te teksty no, im przyklasną. No dokładnie, Ela. Właśnie o tym mówię, że tam... I ja już, tak jak wam mówiłem na którymś z materiałów, że mnie naprawdę to zastanawia, że taki kierowca zawodowy musi przechodzić testy psychologiczne, psychiczne jakieś, a na posła może po prostu każda menda, każdy świr, każdy czubek być, byleby miał odpowiednie poparcie. No, mi się wydaje, że osoby, które decydują o losach naszego kraju, powinny mieć jakieś wykształcenie, jakąś wiedzę, jakąś kulturę przede wszystkim, bo oni reprezentują nasz kraj, wyborców. A tam jest zlepek patologii w większości przypadków. No bo Krzysztof powinni mieć badania, każdy jeden powinien przejść badania psychiatryczne. Czy się nadaje, czy nie. Testy na inteligencję, no bo jak może taki no taki, weźcie takiego Mateckiego. Przecież to jest kanalia. On tak naprawdę myśli tylko tyle, żeby się dobrze ustawić. On w dupie ma to, co się w Polsce będzie działo. Dla niego się liczy to, żeby mieć stołek, mieć kasę i doić państwo polskie. I robić afery i dymy z Jako poseł powinien siedzieć na sali plenarnej, ustalać jakieś przepisy, jakieś prawa, a nie jak debil z telefonem latać po Sejmie. Albo się nachlać i po dachu Sejmu łazić. No ale tutaj z drugiej strony nie ma co się dziwić, no.
Kurczę, jacy wyborcy, tacy posłowie. Paul, ale takich jak Krasulski, no Krasulski to jest w ogóle ewenement. Człowiek po podstawówce, ten facet nawet nie ma średniego wykształcenia, nie ma zawodowego wykształcenia. To jest gość po zawodówce, któremu Kaczyński załatwił jakiś tam dyplom w kolegium Human. I taki właśnie Krasulski. Powiem wam, że czasami jak słucham tych wypowiedzi tych posłów, to mi się normalnie kichy przewracają. O, Zbigniew, no co do Wrzosek, to mi się tam obiło uszy, ale konkretów nie wiem, ale mam nadzieję, że to będzie odpowiednia osoba do ścigania tych złodziei pisowskich. I oby się tak nie bawiła jak Bodnar, tylko konkretnie wzięła się do roboty i z grubej rury z nimi leciała. Ela, no właśnie mówię, że mam nadzieję, że ta pani Wrzosek zrobi to, co Bodnar powinien zrobić już rok temu. Nie pierniczyć się z nimi, tylko za mordę i przed oblicze prawa. Dochodzenie, oskarżenie, wyrok, paka. I po kolei, jak na taśmie produkcyjnej. I nie bawić się z nimi. Znaczy, Jarosław, ja ci powiem, no, takich pseudointeligentów to znajdziesz w każdej partii, dosłownie w każdej. Bo wszędzie, czy w PO, czy w PiSie, w PSL-u, w tej Polsce 2050, wszędzie się znajdą tuzy intelektu. Ale takiego zgromadzenia jak w PiSie czy w tej Solidarnej Rosji, to chyba nigdzie aż takiej ilości nie ma, żeby w jednym gnieździe tyle debili było. Krzysztof, no Giertych też. Znaczy, Ela, ja ci powiem, że być może, ja jeszcze tak liczę cicho na to, że oni może tak, no, nie rozkręcili się i czekają do wyborów prezydenckich, bo jak Trzaskowski będzie prezydentem, to ich już wtedy nic też nie powstrzyma. Oni też będą mogli ostro jechać, tam Duda nie będzie ich blokował. Tak się pocieszam, taką mam nadzieję, no. Ale to i tak już stanowczo za długo trwa i przecież tam u każdego jednego coś wychodzi. Gdzie nie ruszysz patykiem, tam jakieś gówno wypływa. Przecież zobaczcie, no Kaczyńskiemu trzeba jedno przyznać. Udało mu się zebrać, zjednoczyć najgorsze mędy, jakie chodzą w tym kraju w jednej partii. I to trzeba mu przyznać, że to mu się udało.
Znaczy, Nowa Polska, ja ci powiem, że Hołownia jest jak dla mnie taki no, śliski typek. On bardziej zagarnia wszystko pod siebie, wymiata od siebie. On nie jest godny zaufania. To nie jest jakiś tam taki rasowy polityk, to jest bardziej Hołownia bardziej dla mnie jest karierowiczem. I on jeszcze się też boi dużo ciężkich decyzji podejmować. Także ja tam na Hołownię bym nie stawiał, bo dla mnie to jest taki no strasznie ślizgi typek. A słyszałem, moi drodzy, że zresztą w którymś materiale wam bardziej szczegółowo powiem, ale słyszałem, że podobno PiS się dogaduje właśnie z Konfederacją, nie? Do koalicji. I tutaj powiem wam, że no, zaskoczenia by nie było raczej. Dokładnie, Hołownia stoi w cholernie dużym rozkroku i nie wiadomo, w którą stronę ten krok zrobi. Ja tam na Hołownię bym nie stawiał i z pewnością temu gościowi też no, nie ufam do końca. Nie wiem, no powiem wam, ta koalicja jest, bo jest, ale ona jest trochę chwiejna. No każdy... I to jest właśnie, powiem wam, w tych koalicjach, w tych teraz, co jest, to jest to, że ona jest cholernie niepewna. Oni są w koalicji z PO dlatego, że no, mają okazję być przy władzy, ale myślę, że przy pierwszej okazji by wbili nóż w plec, tak mi się wydaje. No Krzysztof sporo, fakt, sporo dzisiaj ludzi, ale no dobrze, no. No ja mam nagranie tego dzbana tego kuźwa Czarnka, że się, no generalnie się wygadał, nie, że coś tam kombinują razem z Konfederacją. Maksiu, dokładnie, do każdego polityka bez wyjątku powinno się podchodzić z dużym dystansem. Bo każdy polityk będzie mówił to, co wyborca chce usłyszeć. I tutaj właśnie trzeba patrzeć na to, co oni robią, na działania, a nie na słowa. Bo tak jak mnie zawsze uczyli, że nie słowa, a czyny. Czyny więcej powiedzą niż słowa, nie? Dokładnie, Jarku. Nawet jak nas było 10, to było super, nie? się działo. Nowa Polska, a powiedz, kto tam z PiS-u nie ma zarzutów albo kto nie będzie miał zarzutów?
Nie no, Rico, Janusz Kowalski to jest ewenement na skalę nie tylko polską, ale światową. Także Jasiu to jest jeden z moich ulubieńców. No tam w jakimś programie widziałem, jak tam kobieta pojechała po Kowalskim i to mi się spodobało, jak powiedziała jemu, że gdyby głupota umiała latać, to on by nie chodził po ziemi. Dobre, Paul. Facet z łechtaczką. Tak, Wanda, nie mają ci albo jeszcze ci, do których jeszcze papierów nie doszli. A właśnie, słyszeliście o tym, że ten wspaniały, niezależny, obywatelski doktor zniszczył chyba 18 tomów albumów o II wojnie światowej tylko dlatego, że no, to było przed nim zrobione. Nie, jeśli to jest prawdą, no powiem wam, że Nawrocki im dłużej się ludzie, znaczy no, im bardziej się jemu przygląda Nawrockiemu, tym no, większy syf wypływa. 18 palet, no. Przecież, no jak można zniszczyć dorobek tylu ludzi, pracę tylu ludzi tylko dlatego, że no nie było tam tego, pożal się Boże, kandydata na prezydenta. No, jakim człowiekiem trzeba być, żeby niszczyć dorobek tylu ludzi? O, Nika, witam, dzień dobry. Witaj, witaj, Nika. No tak, Ela, chciał tego i teraz powypływają te wszystkie brudeczki, także no niestety polityka to bagno, no jak się w to już wejdzie, no to trzeba się liczyć, że się zacznie śmierdzieć, jak to się mówi. Nika, bo już chcieliśmy policję do ciebie wysyłać, żeby cię tutaj dostarczyli. Nowa Polska, no musiał stworzyć burdel, żeby się czuć jak u siebie w domu, no, jak to Alfons.
O proszę, jakie tu ładnych rzeczy się dowiadujemy. Nika gdzieś jakieś buziaczki rozdaje. Jak to Nika, nie wiesz co to są nieszpory? Ty niewierna kobieto, będziesz się w piekle za to smażyć. Witaj Marku. Marek Nawrocki, tak, był przeciw aborcji, z całą pewnością był przeciw aborcji. No, dlatego może, wiesz, nie wiem, czy to publicznie można powiedzieć. Dobra, przemilczę, bo może mnie tutaj nasłuchują i o 6 rano zapukają. Chociaż nie, no teraz już Ziobro nie jest przy władzy. Dzięki Wandziu, ja tobie też. Ojej, taki w policzek to nie zdrada. Zbigniew, dzięki wielkie, dzięki i mam nadzieję, że będziesz wpadał częściej. A powiem ci, że nawet przyznam ci się, że nawet nie wiedziałem, że tak długo już ze mną jesteś, ale no szacun, naprawdę szacun, dzięki. No o 6 rano zostało. Fakt. A, wirtualny to tak, to wirtualne to Rico idzie wybaczyć, idzie zrozumieć. Znaczy, czy ja go znam? Oglądam go, nie znam go osobiście, ale oglądam go, bardzo go lubię. Nie będzie tak źle, Jarku. Jarek, nie strasz tutaj Wandzi, no przestań. Zbigniew, za tydzień obecność obowiązkowa o tej samej porze. Jak nie, to policję wysyłam. I Rachoń będzie za samochodem biegł. Chyba że wolisz Cholecką. Co to jest insomnia? Jarku, no, poruszyłeś temat, to musisz teraz Wandzie wytłumaczyć. A czemu Nika to jest moja zasługa? Witaj Henryk, witam serdecznie.
No dobra, to puścimy Cholecką. No jak nie chcesz Rachonia, to Zbigniew wpuszczę za to Cholecką. Może być? Dobra, to Danuśkę rezerwuję jakby co na przyszłą niedzielę. No fakt, Nika, musisz przyznać, że no tutaj ta nasza paczka jest naprawdę wyjątkowa jak na, no, że tak brzydko powiem, znajomość internetową. Naprawdę tutaj mamy no bardzo zgraną paczkę i także wiele większych youtuberów może po prostu mi tylko pozazdrościć takich widzów, jak ja tutaj mam. Takiej paczki, jak tutaj mam. Także powiem ci, Nika, wam powiem, że kurczę, jak zaczynałem ten kanał, ja w życiu nie spodziewałem się, że będę miał takich widzów. To naprawdę myślicie, że czemu ja tak w miarę możliwości tych filmów tyle robię i do tych live'ów wróciłem. Paul, jak cyrkuje, bo kurde nie załapałem tego, co powiedziałeś. No teraz, ale Maksiu byś się zdziwił, jakby ci Jarek powiedział. A cukruję, a ja cyrkuję, kurczę. No muszę wam troszeczkę pocukrować, ale też nie do przesady, żebyście próchnicy na zęby nie złapali. Ale troszeczkę trzeba pocukrować, nie? No miałem pracowity i no w sumie po robocie wieczorem siadałem, ale no takie gorące tematy to aż ciężko było odpuścić. Chociaż kilka tematów to robiłem naprawdę, że tak powiem, z marszu. Zazwyczaj to się przygotowuję, układam, tak żeby to miało ręce i nogi, a w zeszłym tygodniu to powiem wam, nieraz po prostu z marszu jechałem, tak jak siadłem, tak bez przygotowania to robiłem. Dzięki Ela, no tak mówię, tutaj znowu pocukruję, tak, jesteście po prostu zajebiści i już no.
Nie, powiem wam, że czasami to aż mnie nosi normalnie. Nie mam kiedy zrobić. Widzę taki kurde fajny no, temat na materiał, a tu nie ma kiedy zrobić. Kurde, powiem wam, że to troszeczkę uzależnia. Maksiu, no tak, no to masz mobilne zęby, ale niektórzy mają jeszcze własne zęby, także no tutaj muszę też o innych myśleć. Także wszystko w małych dawkach. Nika, żebym mógł, to ja bym wiesz, więcej tych materiałów robił, to no ale czas nie pozwala. Czas. Wiem, że na reklamach zarabiam taki pitos trzepie, że nie wiem, co z pieniędzmi robić, no ale no, pracować jednak trzeba. Znaczy, jego żona nic nie mówi. Nawrocki mówi, że jego żona mówi. Póki co. Riko, ja stawiam albo Zero, albo Morawiecki. Bo to jedno z dwóch. Albo i oboje. O, moi drodzy, ja was na chwileczkę przeproszę, bo no kawkę chcę. Także e, zostawiam was na chwilę samych, zrobię sobie kawkę i do was wrócę, ok? Zaraz będę.
Dobra, przepraszam, że tak długo jestem już. Dobra, poczytam co pisaliście i zaraz do was wrócę. Kurczę, faktycznie tutaj sporo pisaliście, jak mnie nie było. Orlen to ja mam, Jarku, niedaleko domu w sumie, także nie, do Sosnowca się nie zapuszczam. Już słyszałem to i owo. No, Paul, bardziej bym wolał chyba już jednak do Sosnowca pojechać niż na plebanie do Dąbrowy Górniczej. Oj, Krzysiu, to za dużo palisz a propos palenia. Znaczy, ja cały dzień miałem kawę w ekspresie i cały dzbanek już w sumie dzisiaj wypiłem, ale na wieczór to ja sobie zawsze taką plujkę robię. Te ognisko, Jarek, rozpalałem, kurczę. No i dzięki, Krzysiu. No jak nie ja, no to wy prowadzicie ten kanał. No my prowadzimy ten kanał, także jak mnie nie ma, to wy i tak dalej. Także wszystko w normie. No ale fakt, Krzysztof, kurde, statystyki to mi podbijacie, to tu bez dwóch zdań. No sam sobie bym ich nie nabił. A słyszałem, że Trumpek właśnie zaczyna wojny ekonomiczne prowadzić z Meksykiem, Kanadą i Chinami. Na celowniku ma Europę. No ja powiem wam, oby tak dalej. Co prawda mnie tam ta polityka, która nie dotyczy Polski, nie bardzo interesuje, ale tutaj kibicuję Trumpkowi, żeby jak najwięcej właśnie dawał najwięcej tych ceł nakładał na coraz więcej tych głównych graczy na świecie, to na pewno na tym dobrze wyjdzie.
Ela Kaczyński dość żywy, bo jak to mówią, złego diabli nie biorą. Wanda, tylko nie prezesem, bo mi się prezes kurde z Jarosławem kojarzy, no a no chyba mimo wszystko nie jestem do niego podobny, a przynajmniej bym bardzo nie chciał być podobny. Znaczy Trump nie wygra, bo jakby tam powiedzmy tylko sobie na Meksyk nałożył, to pal 6. Prezes Zbyszek. Nie, żaden prezes. Mówię, jakby Trump tylko na Meksyk nałożył, to tam pal 6, może by coś ugrał, ale z Kanadą, z Chinami i jeszcze jak planuje z Europą na wojnę cłową wejść, to on na tym niezbyt bardzo dobrze wyjdzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ela Kaczyńskiego przy życiu podtrzymuje właśnie knucie. Gdyby on nie knuł, to on już by nie miał sensu żyć. Terleckim, nie wiem. Nawet Jarek się nie ośmiele, wiesz, domyślać, kto by chciał być Terleckim. Nika, jak ci się zawiesiłem, to mnie zrestartuj. Znaczy tego nie słyszałem, Paolo, akurat. Wiem, że no, Kanada ma dość spory i wiem, że Stany na przykład do Europy więcej wysyłają niż z Europy biorą, także jakby tą wojnę cłową z Unią Europejską zrobił, no to by na tym niezbyt dobrze wyszedł, ale Paul, samo to, zobacz, on się rzuca na tą wojnę cłową, kurde, i z Chinami, i z Kanadą, i z Meksykiem. I z tego, co słyszałem, planuje też z Unią Europejską. Przecież on w życiu tego nie wygra. Przecież go tam, nie wiem, przecież ich te ceny tam zjedzą. Chyba, że nie wiem, Trump może myśli, że on nałoży cła, a na Stany nie nałożą cła. Nie wiem, no zresztą ciężko jego tok rozumowania wyłapać. Witaj, Adam, ale co, wszystko w porządku z tobą? No widzisz, Nika. Mówiłem, mnie czasami, ja wiem, że mnie czasami trzeba zrestartować. Także to u mnie jest norma. Czasami się zawieszam. Nawet nie wiedziałem, że na czatach też się zawieszam. W realu się często zawieszam, także to widzę, że to się przenosi też tutaj. Tak, ale tu chodzi o, ja tu mam na myśli o wojnę cłową. Także nie wiem, nie jestem ekonomistą, nie będę tutaj udawał
Nie będę tutaj udawał, że pozjadałem wszystkie rozumy, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że na tej wojnie cłowej to raczej Stany dobrze nie wyjdą, jak będą z tymi wszystkimi potęgami walczyć. No to Adam, trzymaj się i zdrowiej przede wszystkim. I więcej takich numerów nie rób. Live'a na Nokia 30. O ty, Jarek, jak już coś wymyślisz, to klękajcie narody. O, Marek, no oby się Trump z Putinem nie lepiej nie kumali, bo dwie potęgi razem i dwa świry razem to już no trochę taka mieszanka trochę niezdrowa, niepewna. No to Adam, odstaw alko. Weź przykład ze mnie. Ja nie piję w ogóle, chociaż się aż dziwię, że mi kawa nie siada przy takich hektolitrach kawy, ile piję. Chyba sobie zrobię drinka. O, następny, kurde. Jarosław, ale jak będą wyższe cła, to nie wiem, czy amerykańska gospodarka też po dupie nie dostanie, chodzi ci, co eksportują do tych krajów. Także no tu każdy kij ma dwa końce. Ela, ale to chyba jest u każdego świra, wiesz? Zwalanie tych swoich niepowodzeń, czy nie wiem, potknięć, nazwijmy to, na poprzedników, to już jest norma raczej. Paul, to niech Trump zatrudni Morawieckiego, to mu fabrykę Izery postawi, tak, w Polsce, w Górach Izerskich. Nika też tak może być, też taka opcja może być, no. Chociaż no, będzie obwiniał wszystkich, to jest podobna pewnie taktyka będzie jak jak pisowców. Będzie cały świat winny, tylko nie on. Tak, Nowa Polska, tylko no ten budżet wzrośnie, ale trzeba się liczyć z tym, że Amerykanie też będą musieli te cła płacić tym krajom, do których wprowadził te cła.
Także to jest taka broń obusieczna. Nie, no bez przesady, ja też sporo Krzysztof palę, także nie wiem ile ty palisz dziennie, ale wszystko dla ludzi, nie? Rodzime firmy, tak, Jarosław, rodzimy, ale firmy, które eksportują, no to nie wiem, czy będą zadowolone. Dlatego Nika też pisowcy są Trumpem tak zachwyceni, bo po prostu ma takie same podejście jak oni w sumie. Dobra, Jarosław, nikt nie patrzy na literówki, no dajmy spokój. No to sporo, Krzysztof, palisz sporo, nie powiem. Chociaż ja kiedyś dużo więcej paliłem, ale ograniczyłem do niecałej paczki dziennie. No nie, Marek, ja ci powiem, nie piję alkoholu zero, bo żeby cię nie skłamać, około 10 lat. Nic, nawet piwka. Chociaż przyznam się, tam pół lampeczki na Sylwestra szampana łyknąłem, ale tak nie piję nawet piwa od 10 lat. Papierochów koło paczki dziennie, a kawy to hektolitry. No Jarosław, zobaczymy. No, nie wiem, ja takim optymistą nie jestem, bo no mówię, te cła to jest broń obusieczna i no Amerykanie są jakąś tam potęgą w elektronice, jakąś tam, ale nie tylko oni, także no żyjemy w globalnej wiosce. Jak nie od tych, to od innych będziemy kupować. To znaczy, Krzysztof, a umiarkowanie to na ilu litrach się kończy? No, skoro Jarek tak mówisz, to z pewnością tak jest. Adam, zdrówka i dzięki, że wpadłeś chociaż na chwilę. Dbaj o siebie i wracaj do siebie szybko.
I tak trzymaj, Maksiu, ja mam to samo. Mnie nawet w ogóle nawet nie ciągnie tam, żeby coś klapnąć to. Także jasne, Paul, że alkohol jest dla ludzi. Ja nie krytykuję tych, co nie piją. Ja po prostu przestałem pić, bo tak se postanowiłem. Ale ci, co piją i piją z głową, no tak jak mówisz, no wszystko jest dla ludzi. Marek, nie wiem, no to ty nie wiesz o tym, że sąd sądem, ale ostateczny sąd wydaje Jarosław. Skoro Jarosław mówi, że sąd się myli, to znaczy, że sąd się myli, a Jarosław ma rację. Już pokazywałem wam materiał, gdzie Jarosław sam osobiście powiedział, że nie ma wiele mądrzejszych ludzi na świecie niż on. Także tutaj jego słowa są wyrocznią i słowem ostatecznym. Nika, a skąd wiesz, że nie przyszła po niego jakaś ładna pielęgniarka? Po co ma się bronić? No, ja, ja mam taki fajny, Jarek, kubek termiczny, biorę zawsze do pracy. On strasznie długo ciepłą kawę trzyma, także ty będziesz winko w rowie pił, a ja sobie będę kawkę spijał, ok? To ty, Jarosław, się poświęcasz, tak wypijasz, żeby dla innych było mniej. Ciekawe, jakie skutki to przynosi. Znaczy, ja tam problemów, Maksiu, na przykład nie miałem z alkoholem, nie? Tam lubiałem se wypić, ale tam nie miałem problemów, że nie wiem, głupawki dostawałem, czy nie mogłem żyć bez alkoholu, ale któregoś dnia mi odwaliło, powiedziałem, koniec, nie piję i tak jak, kurde, fajek, tak w życiu bym nie potrafił, ale z alkoholem z dnia na dzień. Nowa Polska, ja podejrzewam, że oni tam wszyscy na siebie jakieś haki mają, dlatego się tak siebie trzymają. Jarek, kurczę, ty też? To może tutaj jakiś klub AA założymy. Ja tam zawsze mówię, że to, co miałem wypić w swoim życiu, to już wypiłem. No, widzę, że wzrosło, ale tak jak tu Jarek powiedział na początku, nie ilość, a jakość. Cieszę się, że no, tyle ludzi jest, ale najbardziej się cieszę ze starej paczki.
No i dlatego też, nie, jak pamiętacie, Jarosław mówił, w Polsce spadła dzietność, bo kobiety do 25 roku dają w szyję i dlatego nie ma dzieci. No, jakby nie dawały w szyję, to by było więcej dzieci. A jak Jarek powie, to tak jest. Nika, oni się mają czego bać, bo mają tyle za uszami, że to by tutaj, jakbyśmy to wszystko dowiedzieli, to by nam normalnie koparki na ziemię spadły. No to Paul będzie prezesem w takim razie wtedy. No, u mnie też coś koło tego, tak, no, minimum, no, 5 kaw to jest takie, no, minimum, naprawdę minimum u mnie dziennie. Tak, i się zatrzymał w wieku 25 lat. Znaczy, jak to powiedział Suski, że Kaczyński nie ma żony ani dzieci, bo on się poświęcił Polsce. Także wytłumaczenie jest. Krzysztof, przyznam ci się, że nawet nie wiem, że coś takiego tutaj jest, bo jak wiesz, ja od niedawna tu jestem na Śląsku, także ja dopiero poznaję tereny. No, Nika, jak nie można pić, to można rozmawiać. Od tego się, wiesz, głupotki do głowy nie przychodzą. Dobrze powiedziane, Maksiu. Nowa Polska, bo Kaczyński ma zasadę potwór, nie potwór, byle otwór. I wszystko, co ma dziurkę i na drzewo nie ucieka. Krzysztof, ty nie słuchaj Jarka. Jarek tutaj pomówienia, paszkwile rzuca.
Wanda, bo to wszystko wina Tuska. Krzysztof, a ty skąd jesteś? Możesz zdradzić? Roman, kurczę, powiedz mi, kto tam z pisowców nie jest nerwowy? Oni teraz wszyscy chodzą nerwowi. Oj, Jarek, to się będzie dopiero działo, jak pisowcy przegrają wybory prezydenckie. Przecież to ja mogę się z wami założyć, że będzie tekst. Oszukane wybory, nieuczciwe wybory, Białoruś, Łukaszenka, zamach stanu. Takie teksty będą. No tak, Paul, tam z pewnością była sztuczna mgła i brzoza. To bez dwóch zdań. I to Tusk razem z Putinem przyszykował te zamachy. No to w sumie faktycznie, Krzysztof, niedaleko. No, ukradzione wybory, tak. Ale tam Czarnek jakąś powołał specjalną grupę do kontrolowania uczciwości wyborów, także no, jeśli później stwierdzą, że były nieuczciwe, no to ta jego grupa coś, przepraszam, to ta jego grupa coś tam chyba nie bardzo by działała. Szybko zleci, Jarku. Kurczę, to kampania się rozkręca, także będziemy mieli o czym rozmawiać. Także do maja to zleci jak z bata szczelił. Nika, to ty nie wiesz, że Tusk jest wszechmocny. PiS rządził, była wina Tuska. Tusk rządzi, wina Tuska. Także tu akurat to ja już się z niczym nie zaskakuję, jeśli chodzi o winę Tuska. Krzysztof, to co cię nie zabije, to cię wzmocni, także spokojnie. Maksiu, to jest tak już profilaktycznie, że wybory nieuczciwe, bo jak się okaże, że wygrają te wybory, odpukam w niemalowane, no to wtedy będą uczciwe. To już jest standard, a jeśli się przegrają, no to już zawczasu przygotowują swój elektorat do nieuczciwych wyborów. No, podejrzewam, że teraz na doktora Alfonsa Nawrockiego, no w DPS-ach nie będzie 100% poparcia. Nie zniknie też za granicą 400 000 głosów.
na Trzaskowskiego, tak jak było. Oni mówią o uczciwych wyborach, a sami no, taki numer odwalili przy tych wyborach ostatnich prezydenckich, może tak w innych mierzą swoją miarą. I myślą, że będą robić, że teraz opozycja będzie dokładnie robiła to, co PiS robił przy poprzednich wyborach prezydenckich. Nika, ale to już powinno być tak normalne jak oddychanie tam u pisowców, to, że wszystko jest winą Tuska, także wiesz, no jeszcze czekaj trochę, to w telewizji Republika usłyszysz, że prezesowi jak się kot zesra między kuwetą a podłogą, gdzieś nie wiem, na łóżko prezesowi albo w kapcie nasra, no to Kaczyński wystąpi i powie, że to wszystko wina Tuska, że to było zaplanowane. Jarek, kurczę, i powiem ci szczerze, że prędzej ja się rozpadnę, niż to biurko się rozpadnie. To nie jest z Ikei, także bez obaw. Maksiu, ja bym poszedł dalej. Gdyby nie Tusk, to by dinozaury nie wyginęły. Jarek, jak ty tych kobiet tutaj na tym naszym czacie pilnujesz? Nie, ja powiem wam szczerze, że jakby Nawrocki wygrał, to po prostu dosłownie by z tego Belwederu zrobił burdel. Także mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Paul, no ja tu już na początku, jak mówiłem, przecież Konfederacja, może nieoficjalnie póki co, ale no już tak półoficjalnie po prostu trzymasz tamę z PiS-em, tak jak w Parlamencie Europejskim, tak i tutaj, także oni grają takich niezależnych, ale oni z PiS-em to mają podobne poglądy, także tu akurat ja niczego innego się nie spodziewam, jak to, że Konfederacja będzie z pisiorami trzymała. Jarosław, no Bruce Wszechmogący to mały Miki w porównaniu z Tuskiem. Nawet Bruce Wszechmogący tyle nie potrafił, co Tusk potrafi według pisowców. Nowa Polska Hołownia nie odpuści, bo Hołownia jest taki, że jemu najbardziej zależy na jego własnym tyłku, że tak powiem, niż na dobru ogólnym. Ja nie wiem, Nawrocki powinien generalnie mieć hasło wyborcze z burdelu do Belwederu, nie?
Roman Nawrocki, on mówi prawdę jak się pomyli, także jak on potrafi skłamać w tak drobnej sprawie jak to, że się widział z Kaczyńskim w bunkrze Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, no to nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem, kiedy on prawdę mówi, kiedy nie. I tutaj z kłamstwami to może śmiało z Morawieckim konkurować. No, Jarek, ja to samo mówię. Powinniśmy tak samo, Polacy powinni tak samo iść w takiej ilości, jak nie więcej, na wybory prezydenckie, jak były wybory parlamentarne i po prostu odciąć te resztki tej pisowskiej hydry od żłoba i zacząć naprawiać ten kraj, bo jeśli no, ten pisowski niezależny kandydat będzie, to będzie powtórka z rozrywki, będzie Duda 2. Nie wiem, Paul, ja tak jak mówiłem, dla mnie Hołownia jest cholernie śliskim facetem i ja tam na niego zbytnio nie liczę. No to Ela Jarka uspokoiłaś, bo Jarek tak by nie mógł, on by przeżywał później. Dobrze, Maksiu, mówisz. Dokładnie tak. Ja tam od początku właśnie mówię, że jeśli chce się gówno wyrzucić, to się nie zakłada białych rękawiczek. O, Paul, każdy głos się liczy i mam nadzieję, tylko mówię, że nie będzie tak jak w przypadku poprzednich wyborów, że tam około 400 000 głosów z zagranicy poszło się kochać za przeproszeniem, bo nie były na tego kandydata co trzeba. Jarku, nawet nie, powiem ci, że nawet nie trzeba tego samemu od siebie pielęgnować, bo pisowcy doskonale to robią za nas. Oglądając codziennie ich wystąpienia, ta nienawiść, ta niechęć sama się po prostu pielęgnuje. Także jak się słucha tego wszystkiego, tych ich wystąpień, czy tego, co pieprzą w telewizji, czy na tych mediach społecznościowych, to czasami aż się nóż w kieszeni otwiera.
Nowa Polska, no przecież Duda przegrał te wybory. PiS-owcy to przecież nawet jeszcze nie było ogłoszonych oficjalnych wyników, a Duda już stwierdził, że on już wygrał, on już tak wiedział, że on już jest wygranym. No to już było oczywiste, że oni tam przekręt zrobili. Paul, ja ci powiem, co było z twoim głosem. W niszczarce był. Przecież to już wyszło, że ogółem z zagranicy koło 400 000 głosów nie pojawiło się, a ileś tam tysięcy głosów na Dudę było oddanych więcej niż było wydanych kart do głosowania. Zresztą samo to w DPS-ach Duda miał 100% poparcia. Ciekawe jakim cudem. No Maksiu, ja mam podobnie i tutaj bym dodał jeszcze, że ta walka z tym kurestwem pisowskim to nie tylko obowiązek, ale powinność i przyjemność jest. Nowa Polska, ja podejrzewam, że zapraszają ich dla po prostu oglądalności, bo teraz z ich udziałem to są takie przedstawienia, że to wszystko pieniądz. No tak czy inaczej, moi drodzy, no te wybory będą ciekawe i o wielu sprawach przesądzą. Dla mnie, generalnie rzecz biorąc, ostatnie wybory prezydenckie bezapelacyjnie wygrał Trzaskowski. To, że pisowcy sfałszowali te wybory, dla mnie tam nie podlega nawet żadnej dyskusji. Ta komisja wyborcza zaakceptowała mimo iluś tysięcy protestów, to też o czymś świadczy. Jarosław, bo widzisz, pisowcy uważają, że są tak zwanymi kryształami, ideałami, a wszyscy, co są przeciwko nim, to są nie Polacy, przestępcy, gorszy sort. Ale myślę podobnie jak ty, że nie powinni ich zapraszać, powinni ich jak najbardziej izolować.
Jarek, ja ci powiem, ja się tylko troszkę obawiam, że część Polaków troszeczkę, nie wiem, może się zawiodła na tej koalicji, spodziewała się jakichś, nie wiem, cudów na kiju. Może część się rozczarowała, że no, wszystko co obiecali nie spełnili, no ale każdy, kto racjonalnie myśli, no, przed głosowaniem nawet powinien wiedzieć, że no, nigdy żadna partia, żaden polityk nie spełnił wszystkich swoich obietnic i na to trzeba zawsze sobie mnożyć razy 4. No Krzysztof, dokładnie, ja już też właśnie o tym mówiłem, że oni już niby mówią, że tam koalicja planuje sfałszować wybory, oni już się tam nastawiają mniej więcej na to, że no, przegrają, bo oni doskonale wiedzą temu Nawrockiemu, on jeszcze, nie pod, jeszcze do dzisiaj nie zebrał 100 000 podpisów, więc no, to już pokazuje, jakie on ma ten obywatelski kandydat, poparcie obywateli. No Jarosław, ja cały czas o tym mówię, że też tak liczę na to, łudzę się tym, że jak się zmieni prezydent na Trzaskowskiego, to wszystko bardziej z kopyta ruszy. Mam taką nadzieję. Wanda, też to zawsze mówię, nie jest, tu trzeba dekadę albo 2, żeby wyprowadzić to w miarę na prostą, to co pisowcy narobili przez 8 lat. Witam Cię, Nomad, witam serdecznie. Także no każdy, kto, nie wiem, jakoś tam... Witaj, Tomasz. Każdy, kto tam, nie wiem, w miarę racjonalnie myśli, to oczywiste będzie wiedział o tym, że no nie da się tego w kilka miesięcy, w rok czy w 2 poskładać to, co oni rozpieprzyli. A powiem wam, że no niezłego klapsa w mordę by dostali pisowcy, jakby Trzaskowski wygrał w pierwszej turze. No oni by się już nie pozbierali całkowicie. No Duda to powiedział, Nawrocki to samo mówi co Duda, że on będzie też blokował. Te wybory prezydenckie to jedno, ale powiem wam, że tutaj jestem niemal pewny, że jak ta koalicja następne wybory parlamentarne przegra, to przegra cała Polska i oni już nawet nie będą mieli na co liczyć, że kiedykolwiek do władzy wrócą, bo no, Kaczyński już na to nie pozwoli, żeby kiedykolwiek oddać władzę. No Mat, to o tym co prawda już rozmawialiśmy, ale to jest takie na dwoje babka wróżyła, czy dostanie, czy nie. Nie wiem, powiem ci, ja osobiście bardzo bym chciał, żeby z aresztu go dowozili na tą komisję, ale podejrzewam, że on prędzej spieprzy na Węgry niż pójdzie na te 30 dni aresztu.
Znaczy, Marek, pisowcy na pewno będą kombinować na wszystkie sposoby, żeby czy tam sfałszować kartę, czy dobrze oddany głos, tam nie wiem, dodać krzyżyk, czy coś, żeby było nieważne. Na pewno tam mają przygotowanych kilka scenariuszy. Krzysztof, miło było naprawdę. Dzięki, że byłeś. Spokojnej nocy, udanego tygodnia. No i mam nadzieję, że za tydzień się widzimy. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wielkie dzięki, że za dzisiaj. Jakub, no to mnie rozpracowałeś. Tylko wiesz, no nie zaczynaj przeginać, bo dostaniesz kluczem między oczy. Także wyrażaj swoje tam poglądy, tylko tutaj nikogo nie obrażaj, ok? Wiem, że chciałeś, że tutaj zabłysłeś jak kontrolki w Passacie, ale no, bez przesady. Ale to, że się pojawiają, Paul, to, że się pojawiają takie tępe trolle, to dobrze, to znaczy, że do nich to trafia. Ale powiem wam, że powiem wam, że nie żałuję, że wam te klucze dałem, bo widzę, nie wahacie się ich użyć i bardzo dobrze. Walić tym kluczem pisiorów między oczy. Jak nie potrafią, jak cywilizowani ludzie rozmawiać. O, Danusia na przykład przyjdzie, chciałem powiedzieć samego rana, przyjdzie na samym początku, powie coś kulturalnie i sobie milknie, nie? No takich pisowców to się można nawet szanować, a nie takiego półgłówka jak ten, co się tu pojawił. Nika, coś takiego jak Nawrocki nie powinien w ogóle pojawiać się w życiu publicznym, znaczy pod względem politycznym, a tym bardziej nie kandydować na najwyższy urząd w państwie, bo to jest obelga dla Polaków, dla Polski, że ktoś taki jak Nawrocki w ogóle startuje na prezydenta tego kraju. Nie, Danusia, nie, Danusi kluczem byśmy nie bili. No co ty, Danusia jest bardzo w porządku. Ja tam Danusię lubię osobiście. Maksiu, on się niczego nie nauczy, to są niereformowalni ludzie, to są automaty, także takie pisowskie zombie, można powiedzieć.
Wanda, Danusia analizuje, a za tydzień znowu coś nowego powie i znowu przez tydzień analizuje. No, Danusia ma taki styl i trzeba to uszanować. Ale Danusia jest nieszkodliwa. Ja tak powiedziałam, ja Danusię osobiście lubię. Jarosław, no tak dobrze mówisz, jaka partia, taki kandydat, tacy wyborcy. To wszystko się zazębia. Maksiu, krótko i na temat. Nie wiem, czy wam też, ale ja mam takie wrażenie, jak widzę ten kretyński uśmiech Nawrockiego, to mi się to kojarzy, jakby się, nie wiem, za przeproszeniem, kurwa, do milicjanta uśmiechała. Ela, Danusia nigdy nie dezerteruje. Tak my tutaj powiedzieliśmy, Danusia coś powie i potem Danusia analizuje. I zajmuje jej to tydzień czasu. Potem na początku też wejdzie, coś powie i znowu ma tydzień analiz. Także to wszystko jest zaplanowane, przemyślane. Roman, w przypadku Maxa jedno drugiego nie wyklucza. Ha, Wanda, nie tylko słyszałem. Ja mam kilka przeróbek, może wam w poniedzieli w materiale wrzucę. Mam kilka przeróbek właśnie z jego debilnego śmiechu. No a ten śmiech Nawrockiego z tego jego żartu to mi się tak skojarzyło, taki typowy wujek na weselu. Także na rolkach. No i Jarek, narażasz się Maxowi, narażasz. Paul, jak wy tak zaczniecie do Danusi w tylu językach mówić, to kobieta się przez 3 tygodnie nie pojawi, zanim to nie przeanalizuje. Witaj Piotr, witam serdecznie. Może Roman, może ten uśmiech czy Dudy, czy Nawrockiego właśnie ujmuje Kaczyńskiego i dlatego jakże słodkiego uśmiechu Kaczyński ich tam namaszcza na głowy państwa.
Jarek, ale nie brałeś pod uwagę, że Maksiu ma dobrą pamięć, także tutaj nie cieszyłbym się tak na twoim miejscu. Tomasz, wykończycie mi tutaj Danusię. No Jerzy, no Kaczyński ma talent do wynajdowania takich plastusiów do ugniatania pod siebie. No wcześniej wynalazł Dudusia, który też na prezydenta nadawał się tak jak... nie wiem, zabrakło mi porównania, teraz właśnie Nawrockiego sobie wybrał. No idealni kandydaci. Zresztą mówiłem w którymś materiale, z tego co pamiętam, Duduś to taka miękka pała, Nawrocki też nie ma zaplecza politycznego, Jarosław go tam ugłaskał, także będzie usłużnie wykonywał polecenia prezesika, chociaż podejrzewam, że Nawrocki będzie jeszcze większym zagrożeniem, większym wstydem dla Polski niż był sam Duda, chociaż mimo, że Nawrocki może odrobinę lepiej język angielski zna niż Duda. Wanda, coś w tym jest. Tutaj dobrze to wyłapałaś. No coś w tym jest, że Kaczyński może mieć wyszukiwarkę takich ludzi. No Nowa Polska to jest oczywiste, że to jest taki kundelek na krótkiej smyczy Kaczyńskiego. Kurde, on się tak nadaje na prezydenta, jak ja na papieża. Ale powiem wam, wiecie na co czekam z utęsknieniem? Cholernie czekam na debatę między Trzaskowskim a właśnie Nawrockim. I wydaje mi się, jestem pewien, że Trzaskowski Nawrockiego podczas takiej debaty, o ile do niej dojdzie, o ile Nawrocki po prostu nie stchórzy, to Trzaskowski go rozgniecie jak robaka. Maksiu, dla mnie Nawrocki to się kojarzy z takim typowym kibolem ubranym w garniturek. Jego zachowanie, jego gesty, po prostu taki prostaczek w garniturku. To, że jak to się mówi, wprowadzisz krowę na salony, to krowa nie będzie inteligencją, tylko salon się zrobi oborą. No Jarku, oczywiście, że tak. No a jak ty myślałeś?
Także tak czy inaczej, moi drodzy, no miejmy nadzieję, że Polacy jednak się okażą na tyle mądrym narodem, że spukają go w kiblu Nawrockiego i najlepiej jeszcze w pierwszej turze, żeby nie marnować pieniędzy podatników na drugą turę. Ale taka Nowa Polska, ale taka debata powinna się odbyć jeszcze przed pierwszą turą. Naprawdę, kurczę, chciałbym to zobaczyć. No, przecież ten Nawrocki nie potrafi nic innego powiedzieć poza tym, co dostanie od Kaczyńskiego tam z jego bunkra. Intensywne, Paul, intensywne rozmowy. To były, Paul, to były intensywne rozmowy międzynarodowe, posuwisto-zwrotne. Dokładnie, Nowa Polska. I na szczęście tych mądrzejszych jest o wiele więcej. Także tutaj bądźmy po prostu dobrej myśli, a tym bardziej, że pisowcy nie są u władzy, teraz nie mogą tak oszukiwać podczas wyborów czy liczeniu głosów, jak mogli to robić za swojej kadencji. Przecież nie wiem, czy słyszeliście, co było też do przewidzenia. No, tutaj mówię, mam na myśli tą sprawę Ziobry, co go wzięli. No przecież on dokładnie narrację z bunkra Kaczyńskiego przedstawił, że jest oburzony, że prześladowania, takie sranie w banie. No, dokładnie to samo, co każdy jeden pisowiec. I on będzie mówił, że on jest niezależny, a szkoda gadać, mi naprawdę też czasem, jak go nieraz oglądam, słucham, to się krew gotuje. Z kropidłem. Tam jeszcze trochę to się okaże, że oni przed snem egzorcyzmy odprawiają. W ogóle nacierają się salcesonem od ojca Salcesona. Ale zobaczcie, jak to się potwierdza. Każdy jeden z tych pisowców, czy tych satelit pisowców, każdy jeden, który ma im więcej ma w gębie patriotyzmu, Boga, wiary, tym bardziej się okazuje większym sukinsynem. No mat, Salceson musi być, tym bardziej od ojca męczennika, który był w okrutny sposób torturowany przez reżim Bodnara. No to jest niemalże relikwia taki Salceson. Bo wyobraź sobie, nie wiem, czy byś był w stanie przetrwać takie na przykład tortury, że policjanci kupili se hot doga, a jemu nie. No przecież to jest coś strasznego.
Oj, jak można salcesonu nie lubić? No nawet kiedyś w komunie była taka reklama w sklepie. Kup sobie salce, podaruj sobie odrobinę luksusu, kup salceson, czy to pasztetowa była, nie pamiętam. No ja tu staram się nie bluzgać za bardzo w miarę, bo mówiąc o pisowcach, to by trzeba by było na okrągło sypać wiązankami. Czosnek w pępek. No ale ciekawe, co tam właśnie ze sprawą ojca Salcesona, bo kurde ucichło, nie? Niby głośno, głośno o tych, a potem nagle cisza. No mat dobre, no. Za pasztet robi. No, następna, kurde, no właśnie Basia Nowak, następna wielka katoliczka. No ale taka jest prawda. Zobaczcie, u pisowców im więcej z tym krzyżem, Bogiem, patriotyzmem, kuźwa, to zobaczcie, no co jeden ulewa im się normalnie ten patriotyzm, ta wiara, a takimi skurwielami są, no tego nie mogę pojąć. Albo jesteś katolikiem i się trzymasz tego. Nie no, Maksiu, ja wiem, ale sam doskonale wiesz, że chciałoby się na okrągło rzucać mięsem, oglądając, słuchając, czy mówiąc o tych sukinsynach z PiS-u. No chciałoby się, kurczę, ale no, trzeba też w miarę jakoś tam powściągliwy ten język mieć, choć nie zawsze to wychodzi. No a słyszałem, Ela, że tatuś Salcesona też tam nieźle umoczony jest. A, śmiałem się niedawno, bo jak wiecie, no całkiem niedawno był Dzień Babci, nie? Ciekawe jak Oborowa obchodziła Dzień Babci, przecież jej synek, książulek zapylił jakąś tam młodą niewiastę, nie? No ciekawe jak tam babcia obchodziła ten Dzień Babci. Henryk, dzięki za obecność i do zobaczenia następnym razem. A Maksiu tutaj potwierdzę, bo całkiem niedawno jadłem właśnie takiego prawdziwego krupnioka i powiem, jestem pod wrażeniem. Choć lubię kaszankę, ale krupniok naprawdę wymiata. Borowa komunien. Ciekawe, czy ojciec tego szczęśliwego dziecka w sutannie poprowadzi swoje dziecko do komunii. A matka już jest pełnoletnia, czy jeszcze nie?
A właśnie, co to jest ten żmylok, bo o tym to nie słyszałem. Dobre, Nomad, dobre. Witaj Sławomir, witam serdecznie. Ja bodajże w piątek jadłem prawdziwego krupnioka. Naprawdę jest petardunia. To dawaj Nika na Śląski, krupnioka prawdziwego zjesz. Co, daleko masz? No kuźwa, pizzy z kaszanki to bym nie zjadł za cholerę. Choć lubię jedno i drugie, ale takie połączenie to raczej dla mnie coś podobnego jak pizza z ananasem. Nie byłem na Kujawach. Byłem u klienta, u takiego starszego pana, takiego starszego małżeństwa i akurat mieli na obiad i się spytali, znaczy na obiad, no i się spytali, czy bym się nie poczęstował takim prawdziwym krupniokiem. Ja, kurczę, no zazwyczaj tam nie jadam u klientów, ale tutaj ciężko było odmówić, no takie kuszące. Tak jak wam powiem, jak tego krupnioka jadłem naprawdę pod wrażeniem. Tak samo jak prawdziwy żur śląski. Ja pierdzielę, no niebo w gębie. Jarek, jak zawsze, no nie jesteś na pierwszym live'ie, na tych starych live'ach, na tych pierwszych live'ach było dokładnie tak samo przecież. Od poważnej polityki po fruwające baloniki, także tutaj wszystko cię może spotkać. Nie wiem, Nika, co masz na myśli, że przeorasz, ale no, nie będę wnikał. No co, Jarosław, taka lutowa botwinka, no. No, mówię, tu jestem pod wrażeniem, bo Maksiu, bo mówię, tego żuru spróbowałem
i tego krupnioka i jestem naprawdę pod cholernym wrażeniem i to na pewno jeszcze niejednokrotnie będę chciał tego spróbować. A prawdziwy żur taki dobry zrobić to jest naprawdę, uważam, sztuka. Ja tam jakiś żur robię, ale to co ja jadłem to się chowa po prostu. No to Ela, smacznego, bo tutaj się szybko nie skończy teraz temat jedzenia. No ale taka prawda, kurczę, jak się mówi o jedzeniu, to zaraz się głodny człowiek robi. Teraz przerwa na kolację, na drugą kolację. Chociaż ja kurczę jeszcze kolacji nie jadłem, ja pierdzielę. Ale dobrze, jak się mi na apetytu narobi, to potem polecę do lodówy. No to też Jarosław ryzykowne, bo po seksie też się często jeść chce, także tutaj z chłopami. No tego to tu jeszcze nie grali. Żeby jeszcze, kurde, jakiś seks chat tutaj mi wyskoczył. Także uważajcie, co mówicie, bo to jest na YouTubie. Tutaj duże obostrzenia są. Będę musiał 18+ wstawić. A co ty, Jarosław, z Macierewiczem chcesz o seksie porozmawiać? Do Oskarka, kurczę. Ja w sumie, no, Paul, na noc mówisz o takich bezeceństwach. No, nie mówi się na noc o Oskarku. No, ludzie chcą sobie spokojnie zasnąć.
Dobre. No Nika, coś w tym jest, no chyba to trzeba będzie rozważyć, bo tu naprawdę się dość ciekawe tematy porusza. O kurde. No teraz to się, kurde, Maksiu, udałeś. Temat się przebija. No, Nika, są tematy ważne i ważniejsze. Kurde, no. O ja pierdzielę. Aj, Jarek to taki astronomek amator, kurde. Miłośnik. Jarosław, co, będziesz Macierewicza szukał? No wiesz, no, bo możesz przypadkiem znaleźć, a potem możesz żałować. No, Nika, tak jest z facetami. Narobią ochoty i potem zostawiają kobiety w potrzebie. Znaczy to nie, odwrotnie było. Ale tutaj na czacie akurat jest ze strony facetów, że pogadają, ochoty narobią i zostawią. Już tacy. No, tylko pamiętajcie, moi drodzy, że jesteśmy na YouTubie, a ja nie mam znaczka plus 18. Nomad, pozdrawiam, dzięki za dzisiaj i zapraszam za tydzień jak zawsze. No i oczywiście w tygodniu na materiały, ale wielkie dzięki za dzisiaj i udanego wieczoru.
Nie, Jarku, tu z seksem trzeba się hamować, bo to nie ten kanał, nie o tej godzinie. No to Paul się rozochocił. I teraz tak, użytkownicy tego szacownego czatu najpierw się najedzą, potem seks, albo odwrotnie, najpierw seks, potem jedzenie. Że tak pod koniec czatu takie tematy. No. No, papierosek musi być, no nie ma to tamto, bez dwóch zdań. No Nika, no człowiek zarobiony jest, no ma obowiązki, musi to i tamto zrobić, to no powinnaś o tym doskonale wiedzieć, no. Że w ogóle jakieś, nie wiem, tutaj wątpliwości rozsiewasz. Przecież to jest oczywiste, jest ciemno, tutaj wiesz jak to działa. No Jarku, a po co żyjesz? No chyba tylko po to, nie? No jak zwał, tak zwał. Ważny jest efekt końcowy, nie? Ale powiem wam, jesteście niemożliwi naprawdę, bo tutaj no nie ma tematu, który nie był poruszony.
No, Wanda bez dwóch zdań. No, nie tak szeroką jak na przykład pisowcy, ale no, staramy tutaj też dorównać ich wiedzy i ogładzie. Nika, każda niebieska podłużna tabletka jest dobra, także Jarek, i to nas właśnie różni od pisowców, że potrafimy się pośmiać ze wszystkiego, potrafimy się uśmiechać i jak ktoś do mnie mówi, że jestem ten z tych uśmiechniętych, to ja im przytakuję i mówię, że zawsze się śmieję. I wtedy nie bardzo wiedzą, co mówić. Pisowcy zawsze są wiecznie skrzywieni, z pianą na pysku i nie potrafią żartować. No chyba, że jakieś debilne teksty o Tusku, nie? To ich jedyne żarty, na które ich stać, a to właśnie nas od nich różni, że jesteśmy normalni przede wszystkim. Nika, gdzie nam szarym robaczkom do człowieka, który zasypia z Biblią przy łóżku? No, nigdy takiemu człowiekowi nie dorównałem. Przecież to jest chodząca świętość. Że on tam się modlił, intensywną politykę międzynarodową prowadził. To jest człowiek ideał. Gdzie nam do niego? Jarosław, mnie też by już tu nie było, powiem ci szczerze. To Nika, to ty już po jesteś, że już byś się zapaliła tak szybko? No tak, Jarosław, miliony na reklamach, ja tu trzepię jak szalony, dlatego tak siedzę, bo no, ty myślałeś, że po co ja tu siedzę? Tylko dla tych milionów z reklam, które mi tutaj, ja już nie mam gdzie ich upychać. I tak udawało mi się to ukrywać przed wami tyle lat. Nika, nie szalej z tą częstotliwością, kurde.
A poważnie tak pytając, to naprawdę wam się tyle reklam wyświetla? Kurczę, to ja tutaj siedzę tyle godzin i żadnej reklamy. No jak to tak? No to przecież to ruina finansowa. No, no to pójdę z torbami normalnie, żadnej reklamy. No i jak tu żyć? Jak ja mam żyć? Zapisu było lepiej, no. Za tego Tuska nawet reklam nie wyświetlają. To wszystko wina Tuska, mówię wam. Zapisu chociaż reklamy wyświetlali. Kurczę. No kurczę, na to wychodzi. Dobrze, że już mam poumawiane na jutro roboty, bo koniec z torbami. No głodówka, ruina finansowa by była. A ja się spodziewałem, że na konto wpłynie z jakieś 2 miliony czy coś koło tego, a tu nic. Nie no, samolotu nie będę sprzedawał. Czasami gdzieś tam muszę polecieć w ważnych sprawach, no. Także nie, ale tak poważnie to nie wiem na jakich to zasadach działa, czy raz się wyświetlają, raz nie. Nie mam pojęcia. To jest, moi drodzy, YouTube, tego nikt bez bomby nie rozgryzie. Ale dobrze, dobrze, że wam nie zaśmieca reklamami. No Jarek, no cóż mogę powiedzieć? No chyba tak, kurczę, no. No, pisowcy to są już nie smakoszami, a koneserami już winy Tuska. No Wanda, no nie dać 5 milionów, tylko 3,5 to jest rozbój w biały dzień. No jak tak można, nie? Przecież to im nawet na waciki nie wystarczy. Jarkusiowi się ruszyło.
Nika, a co ci ma brykać, przepraszam, bo może nie za bardzo jestem dzisiejszy. Oj, Jarosław, co do Jarka, no to tu chyba jemu nikt nie dorówna. Dobra, kochani, będę się z wami powolutku żegnał. No, z wielką niechęcią, ale nie chcę, ale muszę. Także wszystkim bardzo, ale to bardzo naprawdę za dzisiaj dziękuję. Uśmiałem się, szczęka mnie boli. Naprawdę, no, zarypiaście z wami spędzam czas. Także mam nadzieję, że w pełnym składzie się za tydzień stawicie. Jak nie, to policję wysyłam. Nawet Telewizja Republika wam nie pomoże. Także za tydzień o 18:00 obecność obowiązkowa, moi kochani. Niestety, no, muszę się trochę ogarnąć, bo jutro wcześnie rano wstaję. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki wszystkim z osobna. Także trzymajcie się, kochani. W tygodniu zobaczę, jak będę miał czas, to albo będę więcej robił, albo mniej, zależy jak tam z czasem. Także Nika, Jarku, Elo, Paul, Maksiu, Jarosław, wszystkim wielkie, wielkie dzięki jeszcze raz. Naprawdę uwielbiam z wami te niedzielne wieczory, popołudnia. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.